może razem z nami zmienić świat, walczyć odważnie przeciwko faszyzmu, rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii razem i razem zbudować lepszy świat. Nazywam się Piotr Jaroszyński. Jestem profesorem filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kieruję Katedrą Filozofii Kultury. Naczelnym motywem moich spotkań z Polakami jest problem patriotyzmu. Spróbuję wyjaśnić, na czym polega właściwe rozumienie tego, czym jest patriotyzm. Samo słowo patriotyzm jest słowem pochodzącym z języka greckiego. Pater to jest ojciec. I stąd, kiedy mówimy o kraju, do którego należymy i który kochamy, mówimy o ojczyźnie. Jest to kontynuacja pięknej greckiej tradycji. Niestety dzisiaj słowo to uległo albo zapomnieniu, albo zniekształceniu. Mianowicie próbuje się utożsamiać patriotyzm z nacjonalizmem, z szowinizmem albo z ksenofobią. Są to wszystko słowa obcego pochodzenia i większość ludzi, ze względu na to, że w szkołach nie ma już greki czy łaciny, nie bardzo rozumie, co te słowa znaczą. Dlatego też chciałbym wyjaśnić, że nacjonalizm, który pochodzi od słowa nacjo, naród, jest czymś nawet groźnym dla człowieka czy dla narodów, ponieważ oznacza wywyższenie i ubóstwienie własnego narodu. Nacjonalizm to jest traktowanie własnego narodu jako narodu wyjątkowego, z którym nie mogą porównać się inne narody, a nawet któremu inne narody powinny służyć. Otóż tak pojęty nacjonalizm, charakterystyczny szczególnie dla tej haniebnej epoki związanej z dojściem Hitlera do władzy, jest czymś niewątpliwie złym i karygodnym. Patriotyzm nie jest nacjonalizmem. Również patriotyzm nie jest szowinizmem. Szowinizm pochodzi słowo z języka francuskiego i oznacza nienawiść do obcych. A więc jakoś jest bliski z nacjonalizmem, ale oznacza w tym momencie tę relację pogardy wobec obcych. Szowinizm to pogarda dla obcych. Ksenofobia z kolei, słowo greckie, oznacza strach przed obcymi. Otóż patriotyzm nie jest ani nacjonalizmem, ani szowinizmem, ani ksenofobią. Patriotyzm jest miłością do własnego narodu i do własnej ojczyzny. Ten tak pojęty patriotyzm nie wyklucza szacunku dla innych. Przeciwnie, chcemy, aby inni również kochali swoją ojczyznę i swój naród. My, kochając swoją ojczyznę, respektujemy prawo innych narodów do kochania własnej ojczyzny. Podobnie jak człowiek jest zobowiązany do tego, żeby szanować i kochać swoich rodziców, z czego wcale nie wynika, że jego rodzice są najlepsi na świecie, najmądrzejsi i najpiękniejsi. Po prostu są jego rodzicami i z tego tytułu, że są jego rodzicami, to winien jest im szacunek i miłość. Podobnie patriotyzm, ponieważ przychodzimy na świat w jakimś narodzie i w jakiejś ojczyźnie, to z tego tytułu należy się szacunek i miłość dla tego właśnie narodu i dla tej właśnie ojczyzny. Patriotyzm pojawił się w kulturze greckiej już u Homera. U Homera ten główny motyw powrotu Odyseusza do Itaki symbolizuje miłość człowieka do ojczyzny, do ojczystej ziemi, do swoich rodaków. Mimo że po drodze napotyka piękniejsze od Itaki ziemię, spotyka piękniejsze kobiety od własnej żony, a jednak ta wierność dla rodziny i wierność dla ojczyzny jest czymś najpiękniejszym. Grecy patriotyzm uznawali za cnotę, a więc za coś, co człowieka uszlachetnia. I ten właśnie patriotyzm pojęty jako słuszna i właściwa miłość dla własnego narodu i ojczyzny przejęli Rzymianie po Grekach, a następnie zasymilowało, czyli przyjęło chrześcijaństwo. I Polska od 1000 lat, oddychając kulturą chrześcijańską, a więc kulturą zachodnią,
również przyjęła tę piękną cnotę patriotyzmu, miłości do ojczyzny i narodu, z czym wiąże się z jednej strony praca dla dobra tego narodu, jak również jest połączona z pewnym obowiązkiem obrony ojczyzny i narodu wobec różnorodnych zagrożeń, poczynając od zagrożeń fizycznych związanych choćby z tym, że ktoś na nas napadnie, a kończąc na tym, że jesteśmy zobowiązani do pielęgnowania tej kultury, jaką jest kultura polska, czyli to dziedzictwo, jakie stało się wynikiem pracy wielu pokoleń, w tym osób wybitnie uzdolnionych, nazywamy ich geniuszami. Patriotyzm wyraża się więc w obronie ojczyzny i narodu i w pielęgnowaniu oraz tworzeniu rodzimej kultury polskiej. I tak jak Polak zobowiązany jest do tego, żeby bronić własnej ojczyzny i pielęgnować swoją polską kulturę, gdziekolwiek jest, niezależnie od tego, czy mieszka w Polsce, czy poza granicami kraju, tak zobowiązany jest do tego Francuz, Włoch czy Hiszpan. Pojęcie patriotyzmu jest pojęciem jak najbardziej zachodnim, charakterystycznym właśnie dla narodów, które powstały przez połączenie lokalnych ludów z dziedzictwem kultury grecko-rzymsko-chrześcijańskiej. Dzisiaj próba zdeprecjonowania, czyli jakby obniżenia roli patriotyzmu, a nawet próba utożsamienia patriotyzmu z nacjonalizmem czy szowinizmem jest wielkim zagrożeniem dla wielu narodów, ze względu na to, że w ten sposób ludzie należący do swoich narodów tracą istotne dla nich poczucie tożsamości, wynikające zarówno z tego, że łączy ich krew z rodakami, jak również i z tego, że łączy ich wspólna kultura, poprzez którą oni realizują się jako ludzie. Francuz, mówiąc po francusku, zapoznając się z arcydziełami swojej literatury, czy kontemplując piękno obrazów, słuchając muzyki francuskiej, on realizuje się jako człowiek, podobnie Polak, czytając po polsku Sienkiewicza, Prusa, Reymonta, słuchając muzyki Chopina, oglądając obrazy Chełmońskiego, realizuje się jako człowiek, po polsku jako człowiek. I stąd próba odebrania narodom ich tożsamości narodowej, związanej z ziemią, z przyrodą, z dziejami i z kulturą, jest właściwie zamachem na prawa człowieka. Dlatego też, zdając sobie sprawę z tego, jak wielkim zagrożeniem są dzisiejsze tendencje tworzenia państw, które nie liczą się ani z niepodległością tradycyjnych państw, ani z suwerennością poszczególnych narodów. Powstają molochy, które depczą właśnie prawa człowieka i prawa narodów. Musimy starać się odzyskiwać tę piękną cnotę, jaką jest patriotyzm, żeby bronić ludzkiego oblicza naszej cywilizacji.